chyba jest jedna z rzeczy w życiu, które lubię najbardziej. Widzieć właśnie, jak te stare, brzydkie, odrapane rzeczy zmieniają się. I do tego dochodzi element gości, którzy dzielą z nami tutaj tą przestrzeń. Zresztą to, że ja jestem na papierze właścicielką tego miejsca, to nie znaczy, że to miejsce jest moje. Wiesz, jak w życiu wszystko się zmienia. Przyjdą nowi właściciele, ktoś inny będzie tym zarządzał, ale to i tak zostanie naszym wspólnym dobrem. Nazywam się Anna Mazuś. Jesteśmy w miejscowości Jackowo, w folwarku w Jackowie, wsi położonej na Pomorzu, na Pobrzeżu Kaszubskim. Jackowo leży w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ z jednej strony mamy tu ciszę, spokój i nie jesteśmy zbyt widoczni dla innych, a z drugiej strony nad morze jedziemy rowerem 15 minut. W zasadzie jak sama się nad nią zastanawiam, jak do tego doszło, że ja się tutaj znalazłam, to myślę, że działały inne siły. Takie, które decydują o ludzkim losie, o przeznaczeniu. Takie, które prowadzą człowieka, jeżeli potrafi wsiąść na łódkę, wtedy, kiedy ta łódź do niego przypłynie. I tak też było w mojej historii i w mojej sytuacji. Wszyscy znamy to powiedzenie, zmiana jest jedyną pewną rzeczą w życiu. I te zmiany są wszędzie, wystarczy je po prostu dostrzec, wejść w nie, nie oporować przeciwko nim. Przyjmij świat podlegający przemijaniu, świat przyczyny i skutku, chaosu i niezgody i działaj w nim stosownie do swojego miejsca, ale patrząc na wszystko z wyżyn całkowitej bezpragniowości. To jest po prostu samo życie, tak jest. Żeby dać ludziom jakiś kontekst. Ja znalazłem takie miejsce na Slow Hop i widziałem te stare szklarnie i myślałem, że coś w tym jest magicznego, coś ciekawego i ja chciałem odwiedzać tego miejsca, żeby zobaczyć ta historia i tak naprawdę jestem zupełnym laikiem, jeżeli chodzi o konie. Ale zaczęło się od tego, że widziałem ta stara szklarnia, więc to jest od czasach PGR. Tak. Bo czy tu kiedyś był taki niemiecki teren? Ta historia Polaków, Kaszubów i Niemców jest bardzo pomieszana. To jest naprawdę trudne, żeby powiedzieć, tu zawsze była Polska, jest nieprawdziwe. Tu były Niemcy, jest też nieprawdziwe. My tu ze sobą żyliśmy. Granica państwa polskiego przebiegała całkiem niedaleko, natomiast wcześniej również była tutaj Polska, więc, ale też przeplatały się te losy. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest Pobrzeże Kaszubskie. Jest takie fajne zdjęcie, zachowało się dawnej właścicielki, która stoi, zdjęcie jest zrobione z dołu i ona stoi tutaj tak oparta, wiesz? Ja się też często w tym miejscu zatrzymuję i czasem mam takie wrażenie przenoszenia się w czasie, że tak jakbym właśnie czuła tę energię, tamtą, jej, tą, która tu była. Tak jakbym w tym domu kiedyś była, kiedyś mieszkała. Jestem tak z nim związana, jak gdyby on należał do moich pokoleń wcześniejszych. Niczego więcej mi nie potrzeba. Wszystkie środki, wszystko, co zarabiamy w tym naszym gospodarstwie, tak naprawdę jest przeznaczone na doprowadzanie nie tylko pałacu, ale również całego otoczenia. Okej. I czy możesz mi wyjaśnić, jak to okazało się, że teraz mieszkasz w Jackowie? To jest bardzo ciekawa historia, jak doszło do tego, że ja jestem w tym miejscu. Ale ona nie jest krótka i przyznam też ci się, że zdradzam ją po raz pierwszy tak oficjalnie. Ta historia sięga Niemiec, gdzie wyjechałam po szkole średniej i gdzie doskonale nauczyłam się języka niemieckiego. Mieszkałam w Hamburgu. Hamburg był takim miejscem, z którego chciałam wyruszyć w dalszą emigrację, ponieważ myślałam o Australii. To był taki pierwszy czas, kiedy w Polsce można było dostać paszport i bez problemu wyjechać za granicę. To był rok 1988. I byłam taką emigracją, która po prostu chciała znaleźć swoje miejsce w świecie, a ponieważ zawsze fascynowały mnie podróże, to taki był mój zamiar.
ale życie napisało trochę inny scenariusz. Powróciłam do Polski. Był to okres przemian. Były to początek lat 90. Wykorzystałam znajomość języka niemieckiego i zostałam na początek tłumaczem, później dyrektorem, a w końcu prokurentem dużej niemieckiej firmy w Polsce. Firmy, która zajmowała się rolnictwem. Uprawiała 5000 hektarów ziemi. Moi rodzice byli rolnikami i wyrosłam w domu, w którym nauczyłam się, że chociaż można włożyć bardzo dużo pracy w to, co się robi, to natura pisze swój scenariusz i nieraz bywało ciężko. I pewnego dnia przyszło mi do głowy takie pytanie, że w zasadzie pracuję u Niemca w Polsce i chyba chciałabym mieć takie swoje gospodarstwo, zamiast pracować u kogoś. I znowu się pojawił tak zwany anioł. Pewnego razu stałam na polu, przyszedł człowiek, którego nigdy wcześniej nie widziałam. I spytał mnie: a pani nie jest zainteresowana takim fajnym gospodarstwem? A ja pomyślałam: o, moje marzenia, moje życzenia. Natomiast powiedziałam do niego, że chciałabym je zobaczyć, zanim podejmę decyzję. A on na to, że nie można go zobaczyć, bo jutro jest przetarg i trzeba dzisiaj podjąć tą decyzję w ciemno. Miałam wtedy 25 lat. Życie stało przede mną otworem. Wszystko wtedy wydawało się proste, jasne, niekonfliktowe. Nie zastanawiałam się nad różnymi konsekwencjami i pomyślałam sobie, że mogę podjąć taką decyzję, zaryzykować. Napisaliśmy ofertę na kolanie, zawieźliśmy ofertę do notariusza i następnego dnia przyjechałam tutaj. Stanęłam w tym miejscu, zaparło mi dech, mimo że ono wyglądało całkowicie inaczej niż wygląda dzisiaj. Tu, gdzie siedzimy, zamiast trawy był żużel, były pogrodzone miejsca garaży, psy uwiązane przy budach, stały wielkie pojemniki na wywar, był skład węgla. Te wszystkie budynki były w ruinie. Żaden nie miał dobrego dachu. Stanęłam i pomyślałam sobie, ale to jest moje miejsce na ziemi. Ja tu chcę spędzić resztę życia. Wow, i wtedy miałeś 25 lat. Tak. I od razu wiedziałam, że to jest coś dla mnie tak pięknego, że będę musiała znaleźć środki na to, żeby o to zadbać i żeby ten dwór wyremontować. To była stacja hodowli roślin, gdzie uprawiano krzyżówkową hodowlę ziemniaka. I tutaj było takie miejsce, które było już w upadłości. Ono nie funkcjonowało wtedy, kiedy ja się tu znalazłam. Gospodarstwo, produkcja była wygaszona, zarówno zwierzęca, te wszystkie magazyny, które są obok, tutaj służyły hodowli zwierząt i uprawa też odbywała się tylko na niewielkim areale. To skończyło się w 90 latach, początek 90 lat, 92, 93. Były ugory, rosła taka wielka, wysoka trawa, chwasty. Ziemia była nieuprawiana. Kiedy kupiłeś, nawet nie wiedziałeś, że jest dwór? Nie wiedziałam. Co więcej, nie wiedziałam, że jest tak blisko morza. Po prostu było to dla mnie 600 hektarów ziemi, Aha. bo wtedy to gospodarstwo tyle miało. Wow, więc kupiłeś tę ziemię nawet nie wiedząc, w jakiej stanie były tej infrastruktury, budynki. Wszystko po prostu było na sprzedaż i musiałeś to kupić nie wiedząc nic. Tak. To jest jeden z etapów przebudowy tego dworu. Myślę, że to jest 1905-10 rok. To nie nazywało się dwór, to był Rittergut Jackow, czyli majątek rycerski Jackowo. W ogóle historia tego miejsca jest taka, że pierwsze wzmianki pojawiają się około 1400 roku. W tablicach kopenhaskich jest zapisane, że Wojciech von Jaskow ustanowił pełnomocnika, miał jakiś proces. Stąd wiemy, że ten majątek już wtedy był. Przez rodzinę Jackowskich to była dumna, potężna, mądra szlachta autonomiczna, szlachta kaszubska. I oni tutaj byli przez kilkaset lat, aż trafia ten majątek do rodu Somniczów. I cały czas nie ma informacji o tym,
jak wyglądał ten dwór, czy on był barokowy, czy tak jak pojawiają się wzmianki w historii, którą możemy znaleźć, że to był późno barokowy dwór. Jednak skoro w dokumentacji jest, że w 1804 roku Somnicz sprzedaje ten majątek wraz z dworem Flisbachom, czyli tej rodzinie, która tutaj zamieszkiwała do końca wojny, i są zapiski mówiące o tym, że to jest 1804 rok, który jest uznawany za rok budowy tego dworu, a są zapiski, że po sprzedaży, po śmierci Somnicza wdowa po nim mieszkała jeszcze przez jakiś czas w majątku, to znaczy, że ten dwór tutaj już był. On pewnie wyglądał inaczej, bo to Flisbachowie rozbudowali go, nadali mu świetność. Ta sala balowa to jest już koniec wieku, przełom wieku XVIII i XIX. To właśnie wtedy nastąpił taki prężny rozwój tego majątku. Powstała gorzelnia, z wcześniejszej cukrowni. I oni to rozbudowali, podnieśli standard, jakby zamienili ten dwór w pałac. Słyszysz te dźwięki? Tak. Jesteśmy w gospodarstwie rolnym, są żniwa. To jest właśnie pszenica. Od dzisiaj. Od wczoraj. I muszę powiedzieć, że jesteśmy zszokowani. Stosujemy racjonalne dawki nawozów, ale w tym roku akurat jedno pole dało nam plon 9,9 ton z hektara. To się na tej klasy ziemiach nie zdarza. Bo jaka jest klasa ziemi? 4., 5. To nie są najlepsze klasy. My na naszych ziemiach, jak mamy plon 8 ton, to jest super. A w tym roku jedno z pól oszalało. Ile hektarów na ten pół? 120. Wow! I w tej chwili zasypujemy najpierw brzegi. To jest stary komunistyczny magazyn, który został przerobiony. To była nasza najbrzydsza budowla. I w końcu udało nam się 2 lata temu odnowić, przerobić, przebudować. I w tej chwili ten magazyn właściwie niemal nam wystarcza na całą naszą produkcję. Tak naprawdę ile ton zboża w tym roku przewidujecie? 4000, tu się mieści 6000 w tym magazynie. Ale mamy rzepaki, a rzepaki nie plonują tak wysoko jak pszenica albo przężyto. Więc jak jest więcej w danym roku pszenicy i przężyta, to mamy więcej materiału do przechowania. A gdybyśmy mieli sam rzepak, to pół tego magazynu by wystarczyło. Ja chcę zobaczyć, jak to, Tak, to proszę. jest pełny? Tak, jesteś w procesie w samym środku żniw. Więc tutaj dzień i noc trwają prace. Pracujemy 24 godziny. Wow! W tej chwili kombajn na polu skosił zboże. Za chwilę już podjeżdża ładowarka, żeby rozgarniać to na boki, żeby się tu zmieściło tego jak najwięcej. Bo ile ton jest na jeden ciężar? Między 20 a 28 ton. Zależy jaki towar, jaką ma ciężar, właściwie gęstość, ale od do. Owiec jest zawsze lżejszy, pszenica cięższa. Bo ile pracownicy na tej farmie? 16. Zatrudniamy 16 pracowników. Czasem w czasie żniw 2-3 osoby są dodatkowo zatrudnione na krótki czas. A przez cały rok to nie jest wiele, ale taka fajna ekipa Na młodych... 1000 hektarów. Tak, to jest taka fajna ekipa młodych ludzi. Ten pan, który tutaj idzie, to jest mój najstarszy pracownik, pracuje z nami od 30 lat. Wow! Ale akcja! I to jest bardzo dobra pszenica, z której będziemy jeść chleb. I ty, i ja. I najpierw zasypujemy boki. Boki będą do samej góry zasypane. Ten budynek jest dawną oborą dla krów. Tu były stanowiska dla krów. Będą ludzie, którzy ale dlaczego pani nie ma ekologicznego gospodarstwa? Czy Miałam. po prostu jest za dużo? Miałeś, tak? Główną przyczyną jest to, że ja nie mogę wszystkiego robić, a nie ma ludzi, którzy potrafią to zrobić. To jest bardzo trudna praca, prowadzić gospodarstwo ekologiczne i najlepiej robić to, że tak powiem, z dziada, pradziada, który oprócz całej technologii uprawy zbóż wie jeszcze, jak zastąpić chemię środkami naturalnymi. W tej chwili jest wiele produktów, które można już znaleźć, które zastępują. Ja w szklarni na przykład używam kiszonek z pokrzywy i czosnku do tego, żeby poradzić sobie z mszycą, z chorobami pomidorów, tak? Ale tego nie sposób zrobić na ogromnych plantacjach.
Hodujemy również groch, wszystkie zboża, rośliny miododajne i motylkowe. Dbamy o to, żeby był płodozmian. Jesteśmy w tak zwanej integrowanej produkcji, w której wszystko ma mieć swoje miejsce. Zadrzewienia, miedze, pasy śródpolne czy kwiatowe, oczka wodne, które pozostają po to, żeby owady, zwierzęta, rośliny mogły się napić, ptaki. Więc całe gospodarstwo jest konwencjonalne, ale z bardzo dużą uwagą właśnie na dbanie o naturę i środowisko. Teraz jest agroturystyka, ale przez pierwsze lata mieszkaliśmy tutaj sami. Wyobrażasz sobie, ta cała ogromna przestrzeń i 3 osoby, które kiedy o godzinie 15-16 pracownicy szli do domu, tutaj była cudowna cisza. Nikt nie przychodził. Wówczas wiedziałam już, że będziemy musieli wziąć się po kolei za te wszystkie budynki i je naprawiać. Co zrobiliśmy na początku? Naprawiliśmy wszystkie dachy. I nie myśl sobie, że zrobiliśmy to w jednym roku. Co rok staraliśmy się zrobić od nowa 2-3 dachy. Więc przez 5-6 lat kolejne naprawialiśmy dachy. Dzień dobry, nazywam się Nicole Swinarska. Prowadzę tutaj agroturystykę i stajnię. Czy pamiętasz, jak byłeś dzieckiem i twoja mama kupiła tę ziemię? Tak, pamiętam. Czy możesz mi, nie wiem, opisywać takie pierwsze wrażenie tego miejsca? Bo były takie ruinie. Wiesz co, to też nie było taką totalną ruiną. Z perspektywy dziecka, no to co dziecku jest potrzebne? Pomieszczenie na pokój, więc ja tego miejsca nigdy nie odbierałam jako ruinę, nigdy, nawet do dzisiaj, jak widzę, że jest po prostu do remontu. Natomiast wiesz co, ja też to miejsce pokochałam od razu. No wiesz, to taki magiczny ogród, tu wszystko było dzikie, zarośnięte. Ja myślę, że dzieci zupełnie inaczej oceniają miejsca, bo na przykład jak przyjeżdżają do nas teraz goście, którzy też może ich to straszyć i być dla nich to ruiną, to najczęściej to tylko dorośli to widzą. Dzieciaki od razu przepadają za tym miejscem, widzą tu potencjał taki do zabawy. Przede wszystkim dzieci mają tutaj wolność. I chyba to jest to, co ja też tutaj miałam jako dziecko. Tą wolność i taką, wiesz, pełną swobodę, że możesz naprawdę w wielkiej przestrzeni być samodzielny. Więc tutaj śniadania i obiad, a obok tutaj są pokoje. Tutaj są pokoje rodzinne, bo głównie rodziny z dziećmi odwiedzają nasze miejsce. I te pokoje są przerobione z dawnych na przykład gabinetów, laboratorium, biur, które służyły tutaj obsłudze tego gospodarstwa. Tu jest miejsce do jedzenia i mamy to. Tak, to taki wieszak specjalnie na to, żeby można było zostawić kurtkę i wejść sobie do naszej jadalni. To jest pomieszczenie, w którym dajemy pyszne śniadania. Jak widzisz, tutaj jest dużo pań, które pomagają mi w prowadzeniu tego i w przygotowywaniu posiłków. Dzień dobry. Lokalne przysmaki, fajne smaki, takie, żeby każdy mógł spróbować tej kuchni, którą tutaj serwujemy, ale też oczywiście ogólnoświatowe i europejskie. To pomieszczenie zostało wyremontowane tak naprawdę, bo to jest wszystko oryginalne mury, tylko przeszło gruntowny remont. Tutaj nie było dachu, dach był zawalony. Oryginalnie widać piękną ścianę, która tutaj jest już od dawnych czasów. Ale to wygląda jakby 3 gniazdy, to jest taki Po prostu bardzo stare gniazdo. Bociany je co roku nabudowują. W tym roku miały jednego młodego, ale właśnie widzę, że chyba od wczoraj ich nie ma, czyli już odleciały. Zawsze w okolicy 15 sierpnia one po prostu odlatują. Także to był komin, który pracował dla tej kotłowni, w której mieliśmy jadalnię, w której byliśmy, tak, w jadalni. I to służyło temu, żeby nagrzewać te 2 szklarnie. To jest taka oranżeria letnia, to jest takie pomieszczenie wspólne dla gości, też właściwie używane przez nas na jakieś warsztaty. Można sobie pograć w karty, można pograć w ping-ponga, posiedzieć po prostu, poczytać książkę. To jest dzieło, które zostało stworzone przez odwiedzających nas podczas festiwalu dworów i pałaców w tym roku. I to jest dzieło stworzone przez wiele osób. Każdy mógł dorysować do tego jakiś element, który wedle niego pasował. A ta stajnia zawsze była stajnie, od zawsze. Oczywiście. Mamy zdjęcia, na których Flisbach wjeżdża tutaj do holu na koniu i później pod stajnią stoi. Konie były w naszej rodzinie od zawsze. Mój brat fascynował się końmi, a kiedy znaleźliśmy się w Jackowie, było to oczywiste, że konie muszą być tu również. Konie są dla nas rodziną. To, że one pracują, my też pracujemy. Mają się bardzo dobrze, są zadbane i
mają swój dzień wolny od pracy. One są ekonomicznie nieuzasadnione. Rachunek biznesowy przy koniach wychodzi najwyżej na zero. To jest ściśle związane z agroturystyką. To są konie dla naszych gości, dlatego też nie są przemęczone. W naszej stajni są 24 konie. Część z nich to emeryci i renciści, a część konie, które pomagają nam tu w utrzymaniu gospodarstwa. W naszej gminie jest ponad 200 km tras konnych, które też pozwalają jeździć brzegiem plaży. Są wyjątkowe tereny, mało dostępne, mało też oblegane przez turystów, przez gości tego regionu, dlatego jest to bardzo przyjemne przejechać tą plażą. Są też warsztaty, takie, gdzie koń nie jest użytkowany pod siodłem, jest po prostu zwierzętem towarzyszącym, możesz go wziąć na spacer. Są to zajęcia terapeutyczne dla ludzi dorosłych, dla dzieci. Różnego rodzaju formy terapii prowadzimy. Nasze konie mniej pracują niż zwykle w stadninach. Mają odpowiednie godziny pracy przygotowane i koniec. Ważne jest dla nas, żeby miały też dzień regeneracji, co sobotę mają wolne, chodzą cały dzień wtedy po pastwisku. Zresztą hodujemy je w trybie pastwiskowym, kiedy do stajni przychodzą tylko w największe upały czy w największe mrozy. Całorocznie prawie cały czas spędzają na pastwiskach. Ja jestem lekarzem weterynarii z wykształcenia, więc cokolwiek by się nie działo, od razu jest tutaj kontakt ze mną. Wiesz, przychodzę, podaję leki, robię rzeczy, które trzeba zrobić, żeby zwierzęta nie chorowały, czuły się dobrze. Jakby przede wszystkim zapobiegać, a nie leczyć, tak? To jest dostosowane do ich możliwości. Oczywiście jeździmy też na plażę, to jest 2-godzinna jazda. Jest tam też sporo galopu. One też się tam, nie wiem, lekko spocą, zmęczą. No, musi to być rodzaj wysiłku fizycznego, dlatego że one muszą być w tak zwanym treningu. One muszą pracować swoimi mięśniami, więc gdyby to był tylko spacer, to tak jak my. Jeśli chcemy uprawiać jakiś sport, musimy od siebie troszkę więcej wymagać. O tym, że podchodzimy do tego w dobry sposób, świadczy to, że nasze konie nie są wymieniane co rok po sezonie, tak? Nasze konie pracują z nami po 30 lat, tak? One są zdrowe. Dbamy cały czas o ich stan zdrowia. Tutaj jest stała współpraca ze świetnym lekarzem. Chciałem skomentować, że ja nigdy nie widziałem tyle jaskółki w moim życiu. To jest tak, że są ptaki, które są związane z pewną rodzajem działalności, z przestrzenią, która jakby miejsce bytowania musi zawierać w przypadku jaskółek najlepiej budynki stajni, jak to powiedzieć, obory, czy jakiegoś innego pomieszczenia, w którym żyją zwierzęta. Dlatego, że tam jest bardzo dużo owadów. I to są zwierzęta, tak jakby te jaskółki są zwierzętami też towarzyszącymi w gospodarstwach. W dużych, wiesz, teraz nowoczesnych gospodarstwach właściwie ich nie ma. No, oczywiście, że one brudzą ścianę i nie wiem, kawałek boksu jest pobrudzony, ale jakby jest za dużo zalet tego ich towarzystwa, właśnie zjadanie tych owadów, a teraz jak widzisz, to po prostu mają największą pracę. No, cały czas w tle, oni Tak. latają. To jest Nutella, bardzo fajny koń, ale kiedyś w tej stajni, zobacz, tu jest jeden żółb, tu jest drugi, tu jest taka rurka, przy której stały konie stanowiskowo, nie było tych boksów. Tutaj po prostu stał koń przy koniu i tutaj dostawał swoje jedzenie w to miejsce, tu pewnie sianko. Ten boks jest pochyły, więc wszystko miało spływać. Tutaj przygotowujemy zawsze konie do wyjazdu porannego w teren. Można przyczepić i wyczyścić dokładnie i osiodłać. I zaraz z Sarą będą wyjeżdżały. Muszą być gośćmi agroturystyki. Właściwie nie przyjmujemy ludzi z zewnątrz. Nie chcemy mieć tłumu ludzi, który tu czeka w kolejce na to, żeby wsiąść na konika, a konik chodzi 12 godzin na placyku. To nie nasz klimat. To są nasze konie, to są nasi przyjaciele, więc tak jakbyś psa komuś ciągle pożyczał do tego, żeby chodził z nim na spacer, no pewnie nikt sobie tego w ten sposób nie wyobraża, ale dla mnie jest to w ogóle trudne patrzeć, jak obcy ludzie jeżdżą na koniach, nawet jeśli to są nasi goście, a jeśli popełniają jakieś błędy, to trochę mnie to gdzieś tam w środku boli, natomiast odchodzę i daję przestrzeń na to, żeby się uczyć, tak? Bo też gdzieś trzeba się nauczyć i akurat nasze konie do tego są bardzo dobre. Spędzają cały dzień na pastwisku, teraz wyjątkowo są tutaj, żeby pójść na jazdę, natomiast po tej jeździe znowu wracają na pastwisko i cały dzień tam stoją. Pastwisko od pasienia się, tak? Wybieg od biegania. To są miejsca, w których koń ma naturalny ruch i nie pracuje tam po prostu. Tam poniżej cegły, na tej jeszcze zniszczonej elewacji, jest taki łuk i on biegnie przez drewniane część elewacji, czyli to deskowanie czarne.
Ten łuk to jest ślad po dawnej krytej ujeżdżalni. Witam. No i nasz słodziak Hermes, to jest taki misiek, to jest po prostu taki słodziak, no dobry koń. Chcę być na filmie. No na pewno, on jest bardzo ładny, więc może być. On jest dużym fanem Ramsey United. Nie wiem, czy ma YouTube'a. Mają YouTube na pastwisko. Bo stworzyłeś ten teren, żeby było najbardziej komfortowo dla nich, tak? Wiesz co, żeby było bardzo naturalnie. Tu jest potrzebne, żeby był różny rodzaj podłoża, żeby występowały różne rośliny na tym pastwisku, bo to też jest ważne, żeby była różnorodność. To nie chodzi, żeby była tylko trawa, muszą być zioła, muszą być inne ciekawe rośliny. Mogą być też właśnie drzewa, koń może się podrapać. Koń musi mieć na takim padoku, musi mieć różne stanowiska. Co to znaczy? W jednym miejscu pije wodę, w drugim miejscu ma, powiedzmy, karmnik z sianem, czyli on musi przechodzić, musi wędrować przez cały dzień z miejsca do miejsca, tak jak w naturze, w poszukiwaniu konkretnej rzeczy, którą lubi. W tym miejscu lubię koniczynę, w drugim miejscu lubię przykładowo miętę, a w trzecim miejscu lubię zwykłą trawę, a w czwartym mam sianko, czyli wysuszone trawy, a w piątym jest woda. Czyli taki koń w ciągu dnia w naturalnym ruchu powinien zrobić przynajmniej 3 kilometry. Czyli wędrując po pastwisku w naturalny sposób, jakby wymuszamy to, nie chodząc za nimi ani z nimi w ręku, ale wymuszając ten ruch, że one, wiesz, tam mają cień, a tam mają słońce. Tu mają wodę, tam mają, wiesz, konkretną trawę. Tu się mogą podrapać, a tam mogą zrobić coś innego. I one po prostu przez cały dzień, jakbyś tutaj stał i nagrywał cały dzień je, będą w ruchu. Tak. Będą chodziły i zmieniały i układ, które z którymi, i miejsce, w którym się w tym momencie pasą. Jak skończyć z koniami, idziesz do teatru, tak? Tak jest. Na zewnątrz nie spodziewałbym, że wejdę tam i to jest taki wow, taki coś ciekawego. Bo po co chciałeś mieć teatry na twoim agroturystyce? Dlatego, że dwory były zawsze centrum kultury, okolicy, wsi i również to miejsce takie było nie tylko wtedy, kiedy ja tutaj się pojawiłam, ale we wcześniejszych czasach. Można w literaturze znaleźć różne wzmianki o tym, że to były zawsze centra życia wiejskiego. Dlatego organizujemy koncerty. Często bywa u nas kwartet Opery Bałtyckiej z Gdańska, był upiór w operze, były piosenki różnych księżniczek, była księżniczka Czardasza, więc fajne rzeczy się dzieją, a oprócz tego odbywają się również spektakle teatralne. Więc my bardzo się cieszymy, że możemy nasze miejsce udostępnić. Ono nie wydaje się być może bardzo duże, ale zmieści się tutaj 120 osób. To jest stare obory z PGR-u, tak? Tak, to jest jeszcze budynek, który czeka na dokumentację, na remont. To jest jedyna, której jeszcze nie wyremontowaliśmy. Na własne życzenie wpisałam te obiekty do rejestru zabytków. Natomiast co mi przyświecało? Taka idea, żeby też siebie zmotywować, żeby nie popełnić żadnych błędów, żeby zrobić to, zachować co się da i jak się da, nawet jeżeli ten czas czekania na to będzie dłuższy. Pierwotnie to był budynek, w którym hodowano cielęta, a wcześniej był to budynek, gdzie dawni właściciele, Flisbachowie, mieli tartak. I zanim tak zostało to zmienione. Te budynki były puste, ale były też dlatego puste, ponieważ ta produkcja roślinna została i zwierzęca wygaszona wraz z upadkiem, z przemianą. Był skład węgla, kadzie. Tędy widzisz ten kanał? Aha. Przepływał wywar. Wywar, którym karmiono krowy. To był produkt, który pozostawał z pracy gorzelni. Ten piec służył gorzelni. I ten piec był konieczny, żeby ta produkcja spirytusu mogła funkcjonować. Sosnowiec. Plan jest taki, że ta część będzie otwarta i będzie być może u góry zrobiony jakiś taras widokowy, ponieważ to był jeszcze komin niedawno, ale groził zawaleniem i udało się ten komin rozebrać. Natomiast myślę sobie, że będzie tam może jakiś punkt widokowy, z którego można oglądać morze.
Od zewnątrz tak naprawdę nie wygląda jak miejsce do jogi, tak? Nie, od zewnątrz wygląda to jak ruina, do której strach wejść. To ktoś z gości akurat medytuje sobie tutaj. To było miejsce, gdzie składowano siano. Tak. Bo przecież wówczas w gospodarstwach pracowano końmi. To było konieczne, żeby obrobić tak duży teren, żeby uprawić tą rolę. I to jest sala medytacyjna, na której odbywają się różne zajęcia. Tak, jestem psychologiem z wykształcenia i nauczycielem medytacji uważności, mindfulness. Yoga jest jakby elementem mindfulness, nazywa się uważna praca z ciałem. Po śmierci moich rodziców pojawiła się potrzeba znalezienia czegoś innego niż biznes, niż zarabianie pieniędzy i satysfakcja też z tego płynąca, osiąganie kolejnych szczytów w swojej karierze. Pojawiła się taka potrzeba czucia się dobrze w swojej skórze, w swoim ciele i w miejscu, w którym jestem. I czasem również zadaję sobie pytanie, po co ja to robię? Do czego mi to jest potrzebne? Natomiast jest jakaś więź, jest jakieś takie przekonanie, że to jest ważne, że zachowanie tego dla przyszłych pokoleń ma istotne znaczenie, żeby nauczyć ludzi wracać do korzeni. To jest przecież tak piękne, nawet jak jest niezrobione, to jest tak piękne. Być może, gdyby został tutaj postawiony zupełnie nowy budynek, też byłby piękny i też świetnie by współgrał z naturą, ale tu jest jego historia. Tutaj mogę sobie wyobrazić, że poprzedni właściciele, tak jak my, odpoczywali, spędzali czas, myśleli o ważnych rzeczach, zajmowali się planowaniem, strategią tego, co się będzie działo w kraju, być może na świecie. I ta energia tych przodków, ona tutaj ciągle jest. I moja energia, i gości naszych też tutaj zostanie. Bo to jest dla mnie taka oczywistość, że to jest moje dzieło życia. Taki mam zamiar, żeby to zostało pięknie odrestaurowane i zakończone. Pięknie. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne, ciekawe rzeczy tu w Polsce. Jestem na Patronite, jestem na buycoffee.to, mam swój fanklub na YouTubie. Jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, to bardzo mi pomoże, bo ja działam niezależnie. Nicole, Ania, to jest takie niezwykłe, ładne miejsce i bardzo podziwiam wasze prace i pasję do zwierząt, do historii. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Proszę, powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. Po pierwsze, my Tobie również, Jonathan, dziękujemy za to, że zechciałeś do nas przyjechać i było super z Tobą. A gdzie nas można znaleźć, Nicole? Jeśli chodzi o agroturystykę i konie, to jest to na Instagramie Folwark Jackowo lub strona Folwark Jackowo, a jeśli chodzi o pałac, jego historię, to jest to nowe konto na Instagramie. Pałac Jackowo. Także zapraszamy do śledzenia, bo ciekawe historie też będą tam zamieszczane. No, ja na pewno chciałbym tu wrócić kiedyś i zobaczyć, kiedy ten pałac będzie zupełnie rewitalizowany. Do następnego razu. Do widzenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.